Witam serdecznie. Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia i zegar astrologiczny. 12 marzec 2024 rok, godzina 22:10. Troszeczkę późno, no ale cóż, czas nagli i wieczorem się lepiej pracuje, przynajmniej mnie. I tak wygląda właśnie ten kosmogram. Proszę się przyjrzeć. Co jest zastanawiające? Dzisiejsza Dłada Samsa, oczywiście Słońce w Rybach, w Dładzie Strzelca. Dłada Strzelca, no to jedna z ciekawszych dład, dlatego że Strzelec to Stany Zjednoczone. Wbrew pozorom, ale jednak. Stany Zjednoczone mają bardzo mocno uwydatniony ten znak. No i właśnie mamy Dładę Strzelca i też obchody NATO. Teraz co to jest Strzelec? No przecież wszyscy chyba wiedzą, co to jest Strzelec. To jest pół człowiek, pół koń, który trzyma łuk. Na tym łuku jest jakaś tam szmatka, nie szmatka, która płonie. No i ta strzała zostaje wystrzelona. Jak dobrze Państwo pamiętają olimpiadę w Hiszpanii, wtedy właśnie na arenę wyjechał inwalida, sportowiec z łukiem, gdzie strzelił i oczywiście zapłonęły znicze. Było to dawno, ale pasjonaci na pewno pamiętają. I teraz Strzelec to także rakiety, wszystko co zdobywa gwiazdy i planety, to łącznie z kosmonautyką, można by było powiedzieć, spod znaku Strzelca, no i Stany Zjednoczone właśnie w tym się lubują. O, tak by można było to nazwać. Kosmogram jeszcze raz pokażę, z datą oczywiście, bo ktoś może tam mieć jakieś kłopoty. W 12 marzec 2024, godzina też jest oczywiście na Warszawę i tak wygląda nasz kosmogram tutaj, który jest bardzo, bardzo charakterystyczny. Jesteśmy oczywiście chwilę po nowiu, jeszcze Słońce jest, przepraszam, Księżyc jest w Baranie, w Rybach. Baran to akcja, ryby to przypuśćmy konfrontacja, tak? Można by było tak nazwać. Nie chodzi o to, przede wszystkim chodzi o to, żebyście Państwo spojrzeli, jak wygląda to w kosmogramie. W kosmogramie naszej Polski wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy Polskę oczywiście i mamy w 8 sektorze nasze Słońce. Wiemy w jakiej dładzie, bo żeśmy rozmawiali o dładzie tutaj ryb i znaczy dładzie Strzelca w znaku ryby, czyli tutaj w tym miejscu znajduje się nasze Słoneczko i to jest 8 sektor, powiedzmy, że pogranicza życia i śmierci, ale także i finansów. I teraz musimy zwrócić uwagę, że to wszystko zależy przede wszystkim od tego, co powiedział pan prezydent Duda, którego mam tutaj kosmogram. Jeżeli to jest prawdziwe, bo to jest na godzinę 12, to taki troszeczkę, no, chyba że się tak urodził. Ale mamy dładę z kolei byka z dładą ryby i według mnie bardzo dobrze, bo pan prezydent chyba umiał zaangażować Stany Zjednoczone, dlatego że ascendent mamy tutaj
całej tej historii my w Lwie. Stany Zjednoczone oczywiście mają w Strzelcu i ta władza Strzelca została jakby przekroczona. Czy Stany Zjednoczone, podejrzewam, że obie partie podejmą odpowiednie kroki w stosunku do tego, co się wydarzyło. Jesteśmy już od 25 lat partnerem, to jest jedna rzecz. Ja nie jestem specjalistą od tych wszystkich rzeczy, raczej chylę się ku astrologii i astrologia pokazuje to, co pokazuje. Pokazuje tutaj Strzelca, a Strzelec to jest obrona na przykład przeciwlotnicza. I tutaj, czy pojechał po to? Nie umiem odpowiedzieć. Czy pojechało o to? Ja tylko stwierdzam. Więc na pewno mamy, na pewno jest to bardzo ważne, że ta władza Słońca zaangażuje Stany Zjednoczone w większą historię dla nas, ponieważ chyba już mamy dosyć jakichkolwiek konfliktów zbrojnych, ponieważ nasi pradziadkowie, czy dziadkowie nawet, brali udział w I i w II wojnie światowej i wystarczy chyba coraz więcej, no wystarczy tych grobów. Naprawdę wystarczy tej martyrologii naszego tutaj kraju, o której pięknie wspomina przed samym wyjazdem pan prezydent, bo mam nadzieję, że w Stanach Zjednoczonych też o tym powiedział. Mam nadzieję, nie wiem jak wyglądała ta rozmowa w kongresie, to Państwo wiedzą, jeżeli mogli oglądać, bo podejrzewam, że była transmitowana, ponieważ to, tylko rozmowa z panem prezydentem Bidenem i panem prezydentem Dudą i premierem Tuskiem będzie chyba za zamkniętymi drzwiami. I tutaj trzeba się spodziewać najważniejszej rzeczy, jaka jest pokazanie kierunku pójścia Stanów Zjednoczonych, znaczy ich pole widzenia. To jest najważniejsza rzecz, jaka jest. Kierunek Stanów Zjednoczonych, jeżeli patrzymy tutaj właśnie na tą władze Samce Strzelca, jest z punktu widzenia Polski oczywiście. I popatrzenia sobie, jak wygląda ta polityka, która jest pod znaku ryby. Jednak jedna i druga strona musi ustąpić po to, żebyśmy mogli być bardziej sprawni. Bardziej sprawni przede wszystkim psychicznie, bo jednak groźba III wojny światowej już od dawna jest. W moim życiorysie właściwie od zawsze. Pamiętam, kiedy wybuchła wojna na Kubie, a to była wojna nieomalże nuklearna. Wtedy przyjechał do mnie mój wujek ze Stanów Zjednoczonych, właściwie z Kanady, który był przedwojennym wojskowym. Zresztą złota szabla, ze szkoły oficerskiej wyszedł ze złotą szablą. To jest po prostu najlepszy uczeń. I był przerażony. Ja pamiętam dokładnie jego twarz, kiedy w 1963 roku była Zatoka Świń. Później oczywiście wojna w Wietnamie, która była taką dziwną wojną, ale jednak też żyliśmy tą wojną. I tak po kolei te wojny, ale najbardziej niebezpieczną wojną, jaka była, to była ta w Jugosławii. Ta w Jugosławii, kiedy rozbito tą Jugosławię,
Wręcz, co tu ukrywać, ale moi koledzy i dużo młodzieży pojechało na tą wojnę. Tutaj w ramach oczywiście NATO, czy tutaj nie NATO, a właściwie ONZ-u. No i na wzgórzach Golan był mój przyjaciel. Też, ale to było zupełnie kiedy indziej. I to wszystko właściwie cały czas jesteśmy, dodatkowo jestem wychowany w takiej sytuacji, że zawsze w moim domu była ta paczka żywności, w tym rodzinnym domu, żeby uciekać. Moja mama tego bardzo pilnowała. Zresztą, co tu ukrywać, była w powstaniu warszawskim. I to odbiło się na mnie piętnem jakimś. I każdy właściwie. Ja jestem z tego pokolenia, gdzie jeszcze pluton jest w Lwie. Jakby ktoś się pytał. I ten pluton w Lwie, my mamy jakąś traumę wojny. Potem następnie, kiedy on wszedł już do Panny, już mniej, to jest taki krótki okres. Kiedyś zrobię taką audycję, kto czuje wojnę, kto nie czuje wojny. My czujemy doskonale wojnę i boimy się, i my żyjemy wojną. Ja to powiedziałem swojej uczennicy, że ona będzie żyć wojną i troszeczkę się zaśmiała. Ale w tej chwili niedawno właśnie podarowała mi książkę, którą nie mam tutaj, mam w pracowni, właśnie o tamtych czasach. O tamtych czasach ja ją pokażę któregoś dnia i zrecenzuję, bo jest to książka, którą warto mieć. To jest taka książeczka właściwie dla wybrańców tylko. Znaczy dla wybrańców, to znaczy nie zainteresowanych osób. Ale jednak. I to jest to, że to moje pokolenie, to pokolenie z plutonem w Lwie, wiem czym wojna pachnie. My jesteśmy właściwie na pograniczu tej wojny. Tym bardziej, że w tym kryzysie, w tej chwili ogólnoświatowym, bardzo dobrze czuje się wojenka, co żeś ty za pani, bo każda kobieta potrzebuje jakiegoś prestiżu, ale wojenka jest taką kobietą chimeryczną i może po prostu wybuchnąć w każdym momencie i tego trzeba bardzo przestrzegać, bardzo. Teraz jak przestrzegać, bo wszyscy powiedzą, no tak, ale proszę pana, my nie mamy wpływu. Mamy ogromny wpływ. Mamy ogromny wpływ. Ja nie będę powtarzał już się o tych wyborach w tej chwili, o tych podstawach, o tym wszystkim, ale numer jeden rzeczą jest, co tu ukrywać, ale medytacja. Medytacja o pokoju, medytacja, modlitwa o pokoju, kontemplacja o pokoju, też obojętne. Każdego dnia dla tych osób lękliwych najlepszym punktem takim godzinowym to jest tak 23:30. Wszyscy bioenergoterapeuci wiedzą, dlaczego 23:30, a ci, którzy są wtajemniczeni w jakieś tam historie, przypuśćmy, przekazów telepatycznych, też wiedzą dlaczego i właśnie dlatego wybrałem tą godzinę, więc jeżeli możecie, ci, którzy oczywiście nie śpią, w tym momencie albo przed swoim zaśnięciem te 2 minuty poświęcić po prostu zamknięciu, skupieniu tych 3 palców, czy modlitwie, czy czemukolwiek, czy tylko pokojowi sobie wymarzyć to, czy podjąć, że ktoś umie medytować. Ja osobiście zupełnie otwarcie mówię, że nie potrafię, wolę kontemplować, ponieważ często kontempluję, przyglądając się gołemu płótnu, tak? Co mam namalować, zrobić wizualizację, ale taką zróbcie sobie taką wizualizację tego obrazu, który jest tak ważny
w naszym życiu, bo czas jest naprawdę szczególnie dziwny i ten okres po tym nowiu, który wymaga od nas bardzo dużo takiego skupienia, które prowadzi do modlitwy, dlatego że ten drugi okres, ten drugi miesiąc ryb, bo już jeden mamy za sobą, dla niewtajemniczonych, a teraz mamy ten drugi, lunarny oczywiście, ten nie solarny, a lunarny, który jest ważniejszy niż ten, który był, bo ten już jest przed tym nowym rokiem, który za chwilę się rozpocznie, lunarnym oczywiście też, troszeczkę będzie przesunięto od tego solarnego. Solarny jest 20 marca, a lunarny dużo, dużo później i otworzy przed nami te pragnienia, które są spowodowane właśnie głębokim wkroczeniem w tą sferę właśnie religii, właśnie modlitwy, właśnie rozmowę z wszechświatem, pragnieniem spokoju i mądrości. Ta mądrość jest w nas jako w Lachach. Lachowie, raczej lud, który dosyć twardo postępował, ponieważ nawet nie ma zapisków, chociaż w Rzymie są i biblijne też są o nas, jako o Lachach. Z tym, że no co tu ukrywać, ale wiecie, o co chodzi. Nie mogą nas gloryfikować, że jesteśmy narodem tym, który prowadzi prym, i ten prym został właśnie zwieńczony właśnie wizytą tych dwóch osób w Stanach Zjednoczonych. To jest rzadkość, kiedy sprowadza się dwóch. Można by było powiedzieć, a proszę pana, bo pan jeden jest z jednej opcji, a drugi z drugiej opcji, czy jeden... Tak, to wszystko jest prawdą, ale dlaczego tak się stało? Przecież to nie ten człowiek wybiera ani jeden, ani drugi swojej jakby kandydatury, tylko opatrzność, jakby to ktoś powiedział, a ta opatrzność pojechała właśnie tam do Stanów, do następnej opatrzności i w opatrzności tak się stało. No ta opatrzność została wytłumaczona Państwu na samym wstępie i w tej opatrzności trzymajmy fason opatrzności. Bądźmy w opatrzności mądrzejsi od opatrzności i skupmy się te kilka minut na opatrzności konsumowania nieopatrznie z Twórcą, z Chrystusem, z Bogiem, jak kto woli, bo niektórzy tylko uważają, że jest Bóg, inni wolą Trójcę Świętą, a jeszcze inni wolą. Z tym, że zaznaczam, że zawsze lepiej jest przez niż bezpośrednio. Bo bezpośrednio Stwórca czy Bóg nie ma czasu na to. Ale pośrednio, za pomocą pośrednika, to tak jakbyśmy mieli kogoś do pomocy, a zawsze we dwoje jest raźniej. Dlatego też jest tak zwany mariaż i tworzenie następnych pokoleń. Więc jeżeli chcemy cokolwiek uzyskać, to twórzmy ten mariaż pomiędzy mną a tym kimś w prośbie o spełnienie, bo czasami wybieramy sobie kogoś, kto jest naszym patronem. I ten patron jest zawsze z nami. I małe dzieci zawsze mówią: Aniele stróżu mój.
I to jest takie miłe, że jako dzieci odmawiają to, a my jako starsi możemy już coś więcej zrobić. Więc zróbmy. Przede wszystkim dla siebie. Bo potem, jak zrobimy dla siebie, będziemy tworzyć już przez to, że jesteśmy rozumni, czy homo sapiens, dla innych. Do zobaczenia z Bogiem i życzę Wam, no cóż, modlitwę.